Dlaczego warto zainteresować się sylwetką Witolda Maciejewskiego? Odpowiedź jest prosta. Posłuchajcie. Niepozorny mały Witold, syn Aleksandra Maciejewskiego i Marii Maciejewskiej z domu Mossakowskiej, urodził się 13 lipca 1900 roku w Kruszynkach, niedaleko Brodnicy, i tam spędził pierwsze lata młodości. Później mieszkał w malowniczych Cielętach. Z małżeństwa państwa Maciejewskich urodziło się 3 synów, Stefan i Tadeusz, a najmłodszy to właśnie nasz bohater Witold. Dzieci od najmłodszych lat pod okiem guwernerów uczyły się języka polskiego, historii i geografii. Był to zabieg umacniający w młodych Polakach ducha polskości i patriotyzmu. Chłopcy uczęszczali do szkoły niemieckiej z surowym rygorem. W wieku 12 lat na jednej z przerw młody Witek złamał zakaz i rozmawiał z kolegą po polsku. Usłyszał to nauczyciel i uderzył chłopca w twarz tak mocno, że upadł i uderzył głową o posadzkę. Skutkiem mocnego ciosu było wstrząśnienie mózgu. Witold, zwłaszcza w tamtym okresie, bardzo cenił sobie wieczorne rozmowy z ojcem o historii Polski. Sam, będąc już ojcem, czerpał równie wielką przyjemność z przekazywania najbliższym faktów i opowieści. Pod koniec I wojny światowej nastoletni Witold zaczął intensywnie udzielać się w organizacji patriotycznej. Był to Brodnicki Tajny Komitet Obywatelski. Zadanie Maciejewskiego polegało na werbowaniu i przeprowadzaniu polskich ochotników z Pomorza do odradzającej się ojczyzny. Młody Witold sam pragnął brać czynny udział w walkach. Po przekroczeniu granicy wstąpił do formującego się z pomorzańskich i śląskich ochotników oddziału szturmowego Września. Uczestniczył w ciężkich walkach w okolicach Inowrocławia i Gniewkowa. Walczył w Żninie i pod Kcynią. No i tam walczyliśmy pod Gniewkowym, aż w końcu Niemcy by nas tam zduścili, to nasze powstanie, gdyby nie Francja ingerowała i utworzyła się tak zwana granica demarkacyjna. Linia demarkacyjna powstała wtedy, gdy między zwaśnionymi stronami ustały walki, po podpisaniu pokoju w Trewirze 16 lutego 1919 roku. Pan Maciejewski wiele razy z niezadowoleniem napomykał, jak niewiele mówi się o tym, ilu Pomorzan wzięło udział w tych walkach. W sumie było to ponad 20 000 żołnierzy. Po wstrzymaniu walk zaczęto formować Brygadę Pomorską, która składała się z żołnierzy pochodzących z poszczególnych dzielnic Pomorza. Witold Maciejewski był żołnierzem Toruńskiego Pułku Strzelców. Już i w Inowrocławiu tam tworzyła się wojsko polskie, no i w Inowrocławiu już tworzył się tak zwany Pułk Toruński. I potem wkraczaliśmy już do Torunia, ale bez żadnych walk. Pan Maciejewski z uśmiechem wspomina, jak Torunianie zareagowali na przybycie żołnierzy do miasta. Polonia polska w Toruniu nas witała. Była ogromna entuzjazm, że Polska powstała, że Polska także niewyobrażalnie wielki entuzjazm nas witali w Toruniu. Jeszcze będąc w Toruniu, nasz bohater zdał eksternistycznie maturę, która otworzyła mu drogę do awansu wojskowego. Otrzymał stopień podporucznika. W czasie, gdy przejmowano Pomorze, na wschodzie trwały starcia między polskimi i bolszewickimi oddziałami, w których nasz bohater również brał udział. Zadaniem młodego podporucznika było m.in. ustne przekazywanie rozkazów. Tak wspomina wojnę. No, był ogromny entuzjazm i zresztą bolszewicy w ten czas byli bardzo tacy zdezorganizowani, także myśmy tam bez wielkich walk ich wypchaliśmy ich za Dniepr. W październiku 1920 roku pan Maciejewski wrócił w rodzinne strony. Rozpoczął studia prawnicze, jednak po 2 latach zrezygnował z nich i rozpoczął studia rolnicze na Uniwersytecie Poznańskim na Wydziale Rolniczo-Leśnym. Po ukończeniu studiów zamieszkał w Morsku-Koło-Świecie, gdzie prowadził z sukcesami własne duże gospodarstwo rolne. Spokojne życie przerwał wybuch II wojny światowej.
W pierwszych dniach września 1939 roku Witold Maciejewski otrzymał kartę mobilizacyjną z przydziałem wojskowym do Przemyśla. Dotarł do Warszawy, gdzie przydzielono mu służbę w batalionach ochotniczych broniących Pragę. Po kapitulacji Warszawy wrócił do swojego majątku, jednak nie mógł tam zostać, gdyż w czasie pokoju znany był ze swoich propolskich przekonań. Musiał poszukać bezpieczniejszego schronienia. Moja bratowa, która miała krewnych Niemków, matka była jej Niemką, i przez nich miałem jakoś tam ochronę, i także mnie nie aresztowali i zostawili, jak już wspominałem, że twierdzili, że to jest doskonały rolnik i on nadaje nam chleb, to jest tak samo ważne jak armaty. Więc dali mnie spokój. I miałem zupełnie swobodę. Byłem rządcą na majątku Niemki, wdowy, i doskonale mnie się powodziło. Także W 1942 roku nawiązał kontakty z pomorską strukturą ZWZ-AK i otrzymał zadanie zorganizowania struktur Armii Krajowej w regionie grudziąckim. Właściciele majątku pozwalali swojemu rządcy opuszczać słup do momentu, kiedy zorientowali się, że Witold zajmuje się działalnością konspiracyjną. Niemka zagroziła mu, że jeżeli jeszcze raz to zrobi, wyda go gestapo. Mimo tego nie poddał się i dalej prowadził działalność konspiracyjną. Po zakończeniu wojny pan Maciejewski nie mógł wrócić do swojego majątku w Morsku, ponieważ został rozparcelowany. Mieszkając w Wąbrzeźnie, pracował w starostwie powiatowym jako kierownik Wydziału Rolnictwa. Organizował też wieczorowe kursy dla młodych rolników z powiatu wąbrzeskiego. Słyszałam opinię, że przede wszystkim umiał sprzedać wiedzę. To było takie charakterystyczne, że sam miał ogromną wiedzę na temat rolnictwa, bo pracował w szkole rolniczej, no ale umiał sprzedać też tą wiedzę jako nauczyciel. No i też ci uczniowie, którzy już w tej chwili są w podeszłym wieku, że był bardzo sprawiedliwy. Także oceniał za wiedzę, a nie za jakieś przywileje. W roku 1947 poślubił Klementynę Klińską. Owocem tego małżeństwa było 3 dzieci: syn Andrzej, Aleksander, córka Maria. Po licznych przeprowadzkach rodzina w końcu na stałe osiadła w Wąbrzeźnie. Wspaniałym ojcem, był bardzo kochającym, przede wszystkim mamę bardzo kochał. No i tak samo nas, i był bardzo sprawiedliwym ojcem. To przede wszystkim właśnie cechowała go to, że był bardzo sprawiedliwy i kochający. W 1965 roku przeszedł na emeryturę, choć w dalszym ciągu był bardzo aktywny i spełniał się, przekazując historię coraz młodszym pokoleniom. Pan Witold Maciejewski zmarł 11 listopada 1997 roku. Dożył sędziwego wieku 97 lat i nigdy nie stracił poczucia humoru. Znalazł wtedy idealną receptę na długowieczność. ja mam zawsze poczucie humoru. To uważam jako receptę najlepszą. Za swój patriotyzm, czyny bohaterskie i niezwykłą pracowitość społeczną otrzymał odznaczenia: Krzyż Waleczny, Medal Niepodległości, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Udziału w Wojnie 1918-1921, Wielkopolski Krzyż Powstańczy, Odznakę Honorową za zasługi w rozwoju województwa poznańskiego i wiele innych dyplomów, adresów, uznania i wyróżnień. Witold Maciejewski to uczestnik Powstania Wielkopolskiego i wojny polsko-bolszewickiej oraz żołnierz AK. Jest to bezapelacyjnie postać, którą powinno się stawiać młodym ludziom za wzór do naśladowania. Nie poddawał się mimo piętrzących się trudności. Czy tyle wystarczy, żeby zostać nazwanym wielkim patriotą?